A my w tym momencie zaczynamy kolejny bardzo gruby materiał. Wyjeżdżamy do Warszawy, do firmy 4Motors, robić bardzo, ale to bardzo grubego moda do mojego giera, który będzie kosztował ponad 120 000. Ile? On w tym momencie, jak na niego patrzycie, wygląda bardzo grubo, ale będzie jechał jeszcze o wiele lepiej. Motorsport to bardzo wymagający i kosztowny zawód. Trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, mojego czasu, moich rodziców czasu i niestety bardzo dużo środków. Dzięki naszym partnerom możemy odwalać takie grube mody, które zobaczycie w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Stanęliśmy przed chwilą właśnie na stacji, ubrałem się. Wow! Wow! Brawo! Brawo, boss! Stoję teraz obok giera, który już za 2,5 godziny będzie... śnieg pada? Będzie modyfikowany, będzie rozkręcany na paręnaście części, a potem składany do kupy. Jedziemy do Warszawy, do firmy 4Motors, gdzie będziemy modyfikować giera, co już wcześniej powiedziałem, ale nie powiedziałem wam dokładnie, co będziemy w nim robić. Uchylimy rąbka tajemnicy. Może od najgrubszych rzeczy zaczniemy. Będziemy wkładać do mojego giera skrzynię sekwencyjną. Wiele z was na wszystkich zlotach i na imprezach pyta się mnie, czy mam skrzynię sekwencyjną w gierze. Odpowiadam wam nie, jesteście zdziwieni. Ale teraz już będę odpowiadał tak. I teraz na ten moment ostatnia rzecz, którą wam powiem. Komputer. Motek, czyli najlepszy komputer, na którym będziemy stroić ten samochód. Jeszcze pojedziemy na hamownię, dowiedzieć się dokładnie, ile ten samochód ma mocy, więc będzie gruby. Oglądajcie. Do kasy. Czekamy najpierw na tatę, na moją kartę płatniczą. A może nie, dojechaliśmy już do miejsca w sumie docelowego. Jeszcze nie zdradziłem wam ostatniej rzeczy, którą będziemy dzisiaj, będzie to dłuższy dosyć proces. Ostatnia rzecz jest to tylny dyferencjał, a my tymczasem zjeżdżamy samochodem, wjeżdżamy na garaż. Jest wejście jeszcze. Poczekaj, jak to ma kluczyki. Tym jest problem. Czyli kluczyka tam nie ma. Jeszcze tylko sprawdzę. Tu nie ma. O! Mam. Miód na uszy. Pora na rozładunek towaru. Wiesz co? Jechałem tam po tym lodzie i tak o! Haulec! I zablokowała mi tam koło. No, dobra. Ty! Czekaj, bo ja sobie tu bułki szukam. Nie wiem, która jest która, bo mam jedną całą pokrojoną na dwie części. O, to jest ta docelowa. No. Trzyma się dietę. A tam kolejne dwie z nutellą. Dobra dieta, nie? Więc tak o, jeszcze raz wam powtórzę wszystkie rzeczy. Bardzo kosztowne 3 rzeczy. Dosłownie 3 takie kartony. Skrzynia biegów sekwencyjna 7-biegowa. Motek, czyli komputer, jakby ktoś nie wiedział, na którym będziemy robić procedurę startu ALS. Jak ktoś nie wie też, co to jest ALS, to jest to podtrzymanie turbo. Jak jadę, powiedzmy, na 4. biegu, zbijam, to nie jest, że podbija obroty, tylko jest tak jakby strzelał ogniami. Ponoć te giery, jak są właśnie na tym moteku, na tych wszystkich podzespołach, które będziemy dzisiaj montować, ponoć ładują takie marchewy, więc spodziewajcie się grilla za gierem. Tylko róż trzeba przynieść i kiełbaski. A wracając do tematu, to jeszcze mamy szpery na tylnie
koła. Na tylny dyferencjał, więc chodźmy zobaczyć tam, co robią wszyscy. A taka ciekawostka, jechałem tutaj macie lód, nie? Można się ślizgać. I tam jechałem i zblokowałem specjalnie koła i normalnie zacząłem tak lecieć tu w dół. To jest taki spadek. Tak. Gier stoi już na podjeździe, a ja wam przedstawiam właściciela 4Motors, pana Tomka Bryka. Cześć, Juruś. Dzień dobry. No Gier stoi, przyjechał, a my będziemy się zabierali niedługo za robotę. Jedzie tu parę fajnych gratów, które chodźcie wam pokażemy. No to wchodzimy. Dostawa produktów. Plan mamy taki, żeby wjechało pełne sterowanie już profesjonalne do samochodu Olka. To będzie motek, sterownik silnika. Będziemy tym sterowali również centralnym dyferencjałem. Co prawda Yaris nie ma centralnego dyferencjału, ale tak to nazwijmy. Dla uproszczenia będzie tu kilka map i silnika, i kilka map do wyboru napędów. Będziesz mógł sobie robić bardziej podsterowny, bardziej nadsterowny. Będziesz łatwiej wychodził z poślizgów lub też jechał bardzo precyzyjnie na czas. To pomoże Ci w ustawieniu napędów. Do tego mechanicznie, żeby spiąć koła, żeby nam nie przegrzewał się tylny dyfer, bo z tym miałeś problem, Tak, prawda? często było tak, że jeździłem u nas po placu, jeździłem tam, robiłem nawrót, stawiało mnie bokiem, zrobiłem tak 5 razy i nagle odcinało mi tylne koła i jechałem samą ośką. No właśnie, nie ma jazdy, no to bez sensu ten samochód, jak nie ma odejścia z 4 butów, nie? Dokładnie. Damy mechaniczną szperę, mechanizm różnicowy płytkowy, który zepnie nam tylną oś tak skutecznie, żeby nie myliło jedno koło, a żeby odjeżdżał z każdego zakrętu i nawrotu. Przednia szpera i przedni mechanizm różnicowy będzie w kolejnym elemencie, który wjeżdża do auta i to jest skrzynia sekwencyjna X-Shifta. 7-biegowa. 7-biegowa. Coś pięknego, marzenie większości użytkowników Yarisów. I przednia szpera jest już w zestawie, jest już w tej skrzyni biegów. Czyli mam tutaj skrzynię. Ona jest odlewana. Tak, ona jest odlewana, kompletna, złożona, gotowa do montażu, z pompą oleju, z dodatkowym chłodzeniem oleju połączone z transferem, także no, kompletny setup do tego, żeby już mógł skutecznie rywalizować ze swoimi starszymi kolegami. Dokładnie tak. To zamykamy, Zamykamy. a my spotykamy się przy montażu skrzyni biegów. Tak, on będzie nie centralny, tylko boczny, ale to będzie mniej, będzie. Właśnie tam. Co, mam wejść? No, zobaczymy jak wyświetlacz, wiesz, czy będzie... O, mogę na progu stanąć? Tak, tak. Weź mu tam zapłon, pyknij. O kurde, jaki luz tu jest. Kurde, taki przeskok. U mnie to jest tak o. No wiesz, no to jest seryjny lewarek, ty masz short shifter. Kurde, to już tak jest. Tak, to jest cały ruch. Kurde, to jakieś dziwne. Widać go, to, czy nie? Widać go. No ty masz troszkę mniejszą kierownicę. Czy wyżej może ci go... Nie, to jak już to niżej. Jak coś to niżej, tak? Jak coś to niżej, no bo jak Czyli będę... bliżej tutaj jakby Tak, kolumny, tak? jak już to tak, ale raczej wydaje mi się, żeby nie ruszać nawet. Mniej więcej na tej wysokości, Tak. żeby był. Bo to punktem odniesienia będzie kolumna kierownicza, więc u ciebie jest taka sama. A to chodzi razem z tym. Bo ja mam Razem z ten. tym będzie chodzić, tak. Okej. No to jest okej. Czyli gdzieś mniej więcej w taki sposób go umieścić. Mhm. Dobra. Najbardziej ciekawi mnie to, jak mocno trzeba pociągnąć ten lewarek z tej sekwy, nie? Jak będzie chodził, Jak? czy ciężko, czy, No. czy lekko? Wydaje mi się, że jak zrobimy to nie na lince, a na patyku, że powinien chodzić lekko. Tak będziesz dawał radę. Bo wiesz, to jakby nie będziesz musiał tego robić samą siłą mięśni, tylko sterowanie komputerem ci będzie pomagało tu w rozpinaniu tych Okej. biegów.
I witam Was, kochani, serdecznie. W ekspresowym tempie przenieśliśmy się do Katowic, do firmy Ford Turbo. Jesteśmy dzisiaj na hamowni, gdzie będziemy hamować mojego giera, ustawiać wszystkie programy. Tutaj przyjechaliśmy, śniegu jest od groma, u nas zimy nie ma, więc będą testy u nas na suchym, a zimówka walimska się szykuje, więc chodźcie do środka. Zaraz opowiem Wam jeszcze raz, co będzie się dzisiaj działo. Mam nadzieję, że się wyrobimy z czasem, bo dzisiaj jesteśmy na hamowni. Dzisiaj już nie zdążymy zrobić żadnych testów, więc jutro od samego rana jedziemy na Karotę. Wy jedziecie z nami, oczywiście. Jedziemy testować tego giera, bo za 2 dni już rajd. Więc od razu idziemy na głęboką wodę. Waga i olśnienie będzie, tak mi się wydaje. Dobra. O kurde, jak ten gier to wygląda na tych rolkach. Kurde, grubo. Widzisz to? Mam nadzieję, że dzisiaj po tuningu będzie od tamtąd do tego ładowało marchewami. Patrzcie, jaka w ogóle sytuacja. Wał od mojej Toyoty leży tam. Jest wyjęty z samochodu. A ja patrzę, jeszcze nie wiedziałem, że ten wał tam leży i że go nie ma w samochodzie. Patrzę, tylnie koła spięte pasami. Spięte koła pasami, że się nie ruszą na centymetr. Spięte pasami, a to samochód na 4 koła napęd, więc takie trochę zdziwienie mam, jak go będą hamować, jak te koła będą się wyrywały same, żeby jechać. No a okazało się, że wał jest wyjęty i że hamują ten samochód na sam przód. Pan powiedział, że wtedy będzie najbardziej taki dokładny wykres. Czekamy. Jeszcze chwilę czasu tutaj, jak już zrobimy cały komputer, żeby go wysterować, to jeszcze chwilę zajmie to, żeby założyć wał. To taka trochę główny element samochodu, że tak powiem. Jeśli chodzi o napęd. Jeśli chodzi o napęd. No bo bez wału to tak średnio, nie? Nie pojedziemy. Skrzynia siedzi, widać tam od dołu. To czekaj, ja tam... Tak widzieliśmy, nie? Siedzi, Jezu, tak nie pasuje do tego samochodu w tym momencie, bo jest tak jakby wszystko było takie czarne, już ubrudzone, a to takie nowiutkie, bialudzkie. Ale to wam przecież pokazywaliśmy już, nie? Co tam patrzysz? Zwężka wyjęta. A no właśnie, trzeba zapytać o zwężkę, czy została wyjęta zwężka? A chodźcie, bo wy jeszcze nie byliście ze mną tam w środku. Serdecznie zapraszam. Tutaj na razie nie ma fotela z tego powodu, że jak tutaj ktoś dorosły wejdzie, to siedzi na tapczanie, nie? Wydaje mi się, że ten panel tutaj, który mam na kierownicy, tak jak się patrzy, na przykład jest otwarta szyba i się patrzy do środka, robi największe wrażenie. Idź kierownicę za 15:03. Nie przeszkadza ci... Nie będzie przeszkadzało? W Co sensie? ty, to jest malutkie. Okej. Płaskie, malutkie, nie? No, tylko tak wystaje dużo. Czyli ja będę tutaj włączał ten i trzymał po prostu sprzęgło, pełen gaz i... Tak będzie. Nawali mnie, to ja się zakopię na tej kostce z takim ruszeniem i z takim momentem obrotowym. Więc teraz wam powiem, co oznaczają te przyciski. Tutaj chyba widać, jest to klakson. To ma być mapy tutaj na EQ-Masterze na wyświetlaczu, żebym mógł na przykład mieć prędkość, same biegi, obroty, prędkość i biegi, więc po prostu taka wizualna zmiana. Tutaj mamy diff, czyli dyferencjał. Tym pokrętłem mogę zmieniać rozłożenie mocy na 2 osie. Będę mógł sobie zrobić przód 60 do 40, 50 do 50. Mogę zrobić też z tego driftowóz. Nawet dałoby się. Aż tak nie. Aż tak. Da się zrobić 80 do 20 na tył. No to się dowiemy, jak się da. Czy da się zrobić 80/20 na tył, czy na przód. To zaraz wszystko będziemy wiedzieć dokładnie, nie? Dowiemy się zaraz wszystko Tak. dokładnie. Tutaj start, czyli procedura startu. Jak może oglądaliście start na przykład na jakichś social mediach, na przykład na YouTubie, start WRC, to zawsze te silniki jęczą, czyli kierowcy włączają właśnie taki przycisk. Trzyma się sprzęgło, zapina się bieg. Sprzęgło w skrzyni sekwencyjnej jest tylko do ruszania i do się zatrzymania. I jest tak o, trzyma sprzęgło, pełen gaz i...
Więc jest grubo. Tutaj mamy boost, czyli wszystkie mapy silnika. W zależności od trasy możemy sobie dostosować moc, jaką chcemy. Będziemy mieli 3 mapy silnika, czyli 3 różne moce. Też jest grubo, będzie trochę chyba dużo roboty, żeby wszystkie te mapy wysterować. I tutaj chyba takie najbardziej widowiskowa rzecz, czyli ALS, czyli podtrzymanie turbiny. Jest to tak, powiedzmy, że jedziemy na 4. biegu. Przypominam, że ta skrzynia ma 7 biegów. Jedziemy na tym 4. biegu, ja zaczynam hamować, zbijam bieg, jest 2. bieg powiedzmy i ten antylag jest włączony i on podbija te obroty i go trzyma cały czas na tam 3000 obrotów. O tym dokładnie się jeszcze dowiemy i trzyma jak... Jakbyś puścił, kurde, balona, który jest napełniony powietrzem. Tak, dokładnie. Więc, o kurde, ktoś zostaje odpalony prąd. To byłoby wszystko, co mamy na kierownicy. Wszystko wam teraz wytłumaczyłem, że tak powiem. A teraz idziemy zobaczyć, przywitać się z panem Tomkiem Brykiem, szefem jakby For Motors, czyli w firmie, w której te wszystkie modyfikacje zostały zrobione. Dzień dobry, panie Oluś. W tym momencie otworzyliśmy maskę i zobaczyliśmy piękną łapę silnika, którą dostaliśmy w prezencie od firmy For Motors, czyli od tej firmy, która wkładała nam skrzynię biegów i wszystkie modyfikacje, które teraz zrobiliśmy właśnie w mojej Toyocie GR Yaris. Ta łapa silnika pomaga w feelingu całej tej skrzyni biegów. Biegi wchodzą łatwiej z tego powodu, że ten silnik nie lata na boki i te biegi wchodzą o wiele łatwiej, bo ten silnik, kurde, nie trzepie się po połowie kuli ziemskiej, tylko wchodzą te biegi bardzo gładko, więc bardzo dziękujemy. Mamy tą łapę silnika z jednej, jak i z drugiej strony. Z drugiej strony nie widać tej łapy, bo jest przykryta z filtrem powietrza, jest zakryta ta druga łapa, no, która jest z drugiej strony. Pa! A za mały stosowany wylądował z telemarkiem. Sekwencyjna, 7 biegów, X-Shifta. Mały jeździł kiedyś z podtrzymaniem? Nie jeździł jeszcze z podtrzymaniem i nie jeździł jeszcze nie startował z procedury, nie? Więc jakby to będzie pierwszy... To jutro będę pierwszy raz startował z tego. Tak, jutro będzie... To z procedury trzeba będzie poćwiczyć, z podtrzymaniem też będzie pchało, tak? Będzie pchało, tak, ale on wie, że jakby na nawrotach delikatnie, jakby na sprzęgła z odcięciem, szybko łapie temat, więc to już nasza jakby robota w tym, żeby się nauczył. Okej, ja wam zrobię jeszcze jedno takie podtrzymanie, które nie będzie w ogóle pchało, ale żeby super. Odjeżdżało. Ale będzie to przestawiane, tak? Tak, będziecie mieć do wyboru, nie? Zrobię wam takie R5-kowe, żebyście widzieli, gdzie docelowo. No, fajnie. No to czyli będziesz miał 2 podtrzymania, jedno takie konkret... Chyba 3 tam są, nie? Albo 3 Bo podtrzymania. mamy przełącznik taki jak zawsze, tak? Taki jak No zawsze. to będzie małe, średnie, duże, będziecie mogli Ekstra. kręcić, bawić się. Ekstra, super. Mamy przełącznik od Maćka. Maćka. No to super. Jest niezła akcja, bo mamy jeden dzień na to, żeby potrenować, czyli Potrenować, a w niedzielę jedziemy rajd, zimówkę walimy. jutro trenujemy i dziś i w niedzielę jedziemy, jak wszystko będzie ok. Także seria, na razie motor, później będziemy się tutaj z Tomkiem kontaktować na pewno w sprawie wymiany turba, intercoolera, wałków i sprężyn, nie? Czyli do głowicy, tak? Tak. No bo to na pewno to jest jakby kolejny krok, który zrobimy, ale to na razie dajmy mu szansę, żeby się na tym Niech się Niech się oswoi teraz. oswoi, zróbmy niech kilometry, pojedzie a potem kilometry, a później wprowadzajmy będziemy, zmiany, oczywiście. będziemy robić zmiany. Okej, Wszystko. czyli wszystko mamy. Co, działamy? Tak, idziemy Dobra, wkrótce. fajnie. Kurde, będzie grubo. No jak przyjechałem z Maroko, tak jeszcze nawet plecaka nie zdążyłem rozpakować. A, okej. Jeszcze kanapki ma na roko. To taka przygoda. Jest inżynier teamu Energylandii właśnie zwrócił z Maroko specjalnie, żeby dla Olusia zrobić program u niego w Gierze, bo mamy za 2 dni rajd zimowy. Ty, Oluś, jak poprosisz pana Dawida, to ci zrobi takie ładne srutututu, żeby taki, wiesz, marchewy leciały z rury ładnie. To ja poproszę. Na siebie. Ja poproszę. Dobra. Okej, nie przeszkadzamy. Dobra, dajcie popracować. Tak.
dopiero zobaczyłem, że steruje antylagiem, więc zaraz może być grubo. Oglądajcie to do końca, bo widzę, jak na kierownicy przekręca cały czas guziki antylaga. To się wygięło jak tam grubo i to od cholery, a to była chyba druga mapa silnika dopiero. Petardo. Jak teraz hamowaliśmy, to ja z mamą pisałem. I tak o, wyczepało mnie. Nie wiem, jak mój pilot Łukasz to wytrzyma na tym prawym fotelu. Będzie spięty, to da radę. To te notatki to mu będą się tak otrzęsły. Z racji tego, że jest jeszcze młody, nie jeździł pewnie dużo z sekwencją. No nigdy nie jeździł. No to na razie mamy na bezpieczne ustawienia, żeby się nauczyć, a potem będziemy przyspieszać. Biegów jest na bardzo bezpiecznie, na początek na naukę. Dobrze. Jak złapiemy doświadczenie, będziemy wiedzieć, jak obsługiwać skrzynię we wszystkich, w walce, w boju i tak dalej,
możemy sobie do przodu potem iść. Jeszcze jest bardzo dużo pracy ze skrzynią. Na czym polega ta praca ze skrzynią? Przyspieszyć ją, mniej ograniczać momentu obrotowego. Teraz Ale w jest momencie bardzo bezpiecznie, bardzo zachowawczo. Możemy iść w bardzo agresywną stronę, tak? Okej, czyli precyzyjną bardziej, w sensie taką... Nie, zawsze jest precyzyjnie, okej. zawsze jest dobrze. Teraz zmienisz i będzie troszeczkę czekać, żeby jechało, tak? A może być tak, że jest bum, bum, bum od razu, nie? Natomiast no, ciężko mi wytłumaczyć, ja o co rozumiem, chodzi. natomiast dla nas to i tak to będzie prędkość was- kosmiczna. Te ustawienia, które są, dla was są idealne. Okej, dobra, dla modelu. Ale w momencie, kiedy będzie już wiadomo, o co chodzi, jak obsługiwać tą skrzynię, to możemy jeszcze pojechać razem na testy I wtedy się powpinać i porobić tam ewentualnie. Przygotować fajną skrzynię. Ale to już taką... dopiero jak będzie głowa o tym wiedziała, o czym jest mowa, nie? Dokładnie. Bo na razie to ja nie wiem, więc jakby 20 lat temu może wiedziałem, to były inne czasy. A jak mapy inne? Jak Macie to... tak, boost 1, 2, 3, 4. Czyli to jest... Czwórka jest najmocniejsza. To jest moc. Ja widzę. Dobra. Wykresy już Tomkowi wysłałem, gdzieś tam do was prześlę na pewno. Dobra. Są opisane, który jest która, nie? Na jakie ma moc, jaki ma Dokładnie. moment. Więc tu mamy od doładowania, tutaj mamy od podtrzymania. Wyłączone, małe, średnie, duże. Czyli to, co możecie ewentualnie pchać na nawrotach i tak dalej. Okej. Kontrola startu będzie się tu jeszcze wyświetlać, to jeszcze muszę zrobić. Procedura startu. Procedura. Dobra. I ona się wyłącza sama Z prędkości. z prędkości, jak już Czyli ruszysz. to działa, włączam tutaj, trzymam na maksa sprzęgło. Nie, no generalnie jak ruszasz, to muszą ci wszyscy pokazać, tak? Ruszałeś kiedyś z procedury? Nie. No to musisz Sprzęgło. 1. ustawiasz sobie, zapinasz sobie jedynkę, ręczny, napinasz napędy. Jak masz napięte napędy, gaz do końca. Napinasz, w sensie popuszczasz delikatnie sprzęgło, żeby napięło wszystko, żeby nie Musisz się strzeliło. wszystko napiąć, bo jak strzelisz ze sprzęgła, to na bank zerwiesz, coś urwiesz. pourywasz, nie? Ja bym musisz nigdy nie coś strzelał ruszyć. z tego sprzęgła tak. Zawsze lepiej go dać troszeczkę uślizgu i odjechać. Puścić go delikatnie, ale jak zawsze strzelasz, to tak jak Cię uczyłem, pamiętasz BMO? Aż powtórzyłem raz, drugi, 5., 10., 100, powiedziałem: zerwiesz mi dyfer z tyłu, półoś, bo strzelasz jak baran ze sprzęgła bez sensu. Pamiętasz? Zerwał, popłakał się. Tato przez noc musiał wracać 350 km w jedną stronę z Nevermindu po dyfer, wrócić z dyfrem z powrotem 350 km, zmienić mu dyfer i już nie ma strzelania ze sprzęgła. Już nie ma, nie? Tak? Nauczysz się. Dobra, Dawidku, teraz co dalej mamy tam? Mamy Mamy dyfry. i Jak one działają? Znaczy... Macie tak, wyłączony, tylko przód napęd. Tak? aż tak? No wyłączona cewka całkowicie. Czyli tyłu nie ma w ogóle teraz? W na ogóle przykład? nie ma tyłu. Dobra, okej. Potem macie asfalt drugi, bardziej techniczny, asfalt mokry taki techniczny. Generalnie chodzi o ilość, jakby coraz bardziej dopinamy ten tył, tak? I mamy loka, czyli całkowicie maksymalnie spięta cewka. W zależności jakie macie przełożenia, to taki jest rozkład mocy. Dobra, super, fajnie. To co? Ściągamy? Ściągamy. X-Shift. Patrzcie, jaką ogromną pakę dostałem od firmy Ford Turbo, czyli hamowni. Mamy tam na dole koszulki i od groma cukierków aż mi torba pękła. Idę to zanieść do samochodu, bardzo dziękuję. W tym momencie jesteśmy już po hamowaniu tego samochodu. Przed chwilą chłopaki włożyli cały wał. Samochód już jeździ, ale w tym momencie tato zakłada fotel, bo pan Dawid siedział na desce, która była przykręcona na śruby od fotela właśnie do całego stelaża i siedział na tym, opierał się o klatkę bezpieczeństwa i tak hamował mi samochód. I jeszcze w samochodzie musimy zrobić ręczny. Słuchajcie, to akcję, w ogóle bardzo przemyślana rzecz. Jeżeli ciągniemy hamulec ręczny, tam jest czujka. I ta czujka, jeżeli właśnie się zapali, jak pociągnę ręczny, to ona się zapala i wtedy rozpina tylny dyfer, czyli tylny napęd, żeby zblokowało same tylne koła, a nie 4 koła. I teraz przesuwamy czujnik krańcowy, tak żeby ten ręczny, żeby te dyfry rozpinały się szybciej.
tego wszystkiego zawsze są takie, że jak wiele rzeczy się gdzieś tam po części projektuje samemu, to później nie zaskakują nas wtedy, żeby zrobić te zmiany i przy użyciu nawet takiej szlifierki po prostu zrobić auto. Olej, jedynka, dwójka, tam sobie kawałek pojedź i tam sobie sam już na dobra, na spokojnie. Dobra, pierwszy raz biję dwójkę. Na spokojnie, jedynka i dwójka bez przerwań. Wsteczny. Jezu, tato, jak to lekko wchodzi. Zrób tak, 1, 2, 3, ale później 2, 1. Ale biegami skamować? Tak. A to hamulec ten, Nie. nie? Nie. O kurde. 1, 2, 3, 2, 1, sprzęgło, zatrzymaj. O. Jak on przeskakuje. Dawaj, 1, 2, 3, 2, 1. Jedź. Prosty. Machają ci tam, żebyś dał. Flaga. Tego najsłabszego. Loa. Mamy. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki bardzo. Miło było Cię poznać. Witam Was ponownie. Gier już zapakowany, robiłem tutaj takie pierwsze testy, pierwsze moje metry, które przejechałem właśnie tym gierem. Sekwencja chodzi bardzo lekko. Jestem bardzo zadowolony, jeszcze dostaliśmy klocki hamulcowe na przednie koła, więc bardzo dziękujemy. A my widzimy się w drodze albo już na karocie, czyli na fabryce, na której dzisiaj będziemy się wściekać.
przygotowania do planu filmowego. Witam Was, jestem teraz w samochodzie po dzisiejszych testach. Było strasznie grubo. Na początku tego samochodu nie mogłem opanować, bo on ma tak potężną moc i taki duży moment obrotowy. Jak ten samochód wstaje od dołu, tym bardziej jak włączę ALS, czyli podtrzymanie turbiny, to jest po prostu od dołu ten samochód wylatuje. Nawet jak Mati tam stałeś i dookoła ciebie robiłem nawrót, to widziałeś. Jechałem, hamowałem, tak stałem dęba, a jak wyjeżdżałem, to stałem w drugą stronę. Że tak jakby tak o. No jak to oceniasz? No powiem Ci, że bardziej Ci wierzyłem w BMC, że mnie nie przejedziesz, niż No, teraz w Jarisie. Bo tutaj jest tak, że jak skręcisz za mocno tą kierownicę, to trochę tak jakby Cię rzuca bokiem i musisz delikatną kontrę dać, ale żeby nie za mocno, bo wtedy Cię wyciągnie w tą stronę. Tak. Trzeba jechać w kierunku jazdy. Tak. Dokładnie. Skrzynia X-Shift siedzi. Bardzo profis ten samochód teraz od środka wygląda. I chyba widać, że jedzie, że ma coś potężnego. Pod maską, bardziej w komputerku. Jest strasznie grubo. Teraz wam powiem taką ciekawostkę. Wiele was może sobie teraz myśleć, że jadę kurde na najmocniejszej specyfikacji, że ten samochód to już jest jego max. Otóż nie. Procedur startu mam 1, 2, 3, 4, 5. Startuję na drugiej, tak? ALS 1, 2, 3. Mam 3, czyli low, medium i high. Jeżdżę na low, a ten samochód tak się drze, że że nie macie pojęcia. Kamera chyba się wycisza, odcina mikrofon. I ostatnie, najważniejsze, boost, czyli mapy silnika. Mamy 1, 2, 3. Mamy 3 mapy silnika. Trzecia jest najmocniejsza. A też jeżdżę na pierwszej i to zapieprza. Przepraszam. Więc tak kończymy ten dzisiejszy odcinek. Następny vlog z rajdu. Warto jest ten kanał subskrybować z tego powodu, że będzie bardzo dużo grubych projektów w tym roku i to na pewno nie jest ostatni, więc oglądajcie, bo będzie się bardzo grubo działo. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia. Mama i tato, bardzo wam dziękuję za to wszystko.